W naszym przepięknym hobby są ryby, które zachwycają rozmiarem. Są też takie, które imponują kształtem. Ale bystrzyk Amandy udowadnia, że czasami wystarczy 2 cm i odpowiednio duża grupa tych ryb, żeby stworzyć w akwarium niesamowity efekt. Ta maleńka rybka ma jednak kilka cech, o których warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na jej zakup. Szczególnie jeśli chcemy zobaczyć jej naturalne zachowanie i naprawdę intensywne wybarwienie. Jeśli szukasz pięknej rybki do nanoakwarium, ten film jest właśnie dla Ciebie. Atlas ryb akwariowych na kanale Aquascaping TV. Zaczynamy! Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Bystrzyk Amandy, czyli Hypesobricon amandei. Pochodzi z Brazylii, z dorzecza rzeki Araguaj. Spotykany jest m.in. w rejonie Rio das Mortis w stanie Mato Grosso. Jego naturalnym środowiskiem są spokojniejsze fragmenty cieków, zatok i miejsca z dużą ilością roślinności, korzeni oraz opadłych liści. To ważne, bo kiedy spojrzymy na tą rybę przez pryzmat jej naturalnego środowiska, łatwiej zrozumieć, dlaczego dobrze czuje się w gęsto obsadzonym akwarium roślinami. Nie potrzebuje ani silnego nurtu, ani ogromnych przestrzeni pozbawionych roślin. Znacznie lepiej odpowiada jej spokojna woda z miejscami, w których może się skryć i możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy roślinami. Gatunek został opisany naukowo stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1987 roku. Nazwa łacińska Amandei została nadana na cześć Amandy Blecher, matki znanego badacza ryb Heiko Blechera. Wygląd bystrzyka Amandy jest bardzo charakterystyczny. Ciało jest smukłe, lekko bocznie spłaszczone, a jego największą ozdobą jest oczywiście intensywnie pomarańczowo-czerwone ubarwienie. Zdrowe ryby mogą być naprawdę mocno wybarwione, szczególnie w odpowiednich warunkach. Oczywiście na kolor nie wpływa tylko genetyka. Znaczenie ma również dieta, czy ryby są pod wpływem stresu, czy nie, oświetlenie, aranżacja akwarium i kolor podłoża. W sklepach te ryby przeważnie wyglądają bardzo nieciekawie, są blade, dlatego że są pod bardzo dużym wpływem stresu. W akwarium z ciemnym podłożem, z dużą ilością zielonych roślin i nieco spokojniejszym światłem, pomarańczowo-czerwone ryby potrafią wyglądać znacznie intensywniej niż w jasnym, pustym zbiorniku, np. w sklepie zoologicznym. Dorosły bystrzyk Amandy osiąga około 2 cm długości. Samce są zazwyczaj smuklejsze, natomiast samice mają bardziej zaokrąglony brzuch, szczególnie przed tarłem. W stosunku do młodych osobników rozpoznanie płci jest naprawdę trudne. Jeśli chodzi o wodę, o parametry wody dla bystrzyka Amandy, najczęściej sprawdza się temperatura w granicach między 24 a 28 stopni Celsjusza. Ryby z tego regionu najczęściej preferują wody kwaśne lub zbliżone do obojętnego. pH mniej więcej od 6 do 7. W hodowli tej przepięknej i maleńkiej rybki bardzo ważne są stabilne parametry i jakość wody. Bardzo ważne jest, żeby przy podmianach wody dolewać wodę już dostosowaną do potrzeb tych ryb. Bystrzyk Amandy jest rybą stadną i tutaj naprawdę nie warto oszczędzać na liczbie osobników. Nie będę tutaj geniuszem biologii, ale powiem, czym więcej, tym lepiej. Oczywiście, jak więcej, no to musi być też większe akwarium. Sensownym minimum jest około 8-10 ryb, ale nie muszę tutaj chyba mówić, że zdecydowanie lepiej prezentuje się grupa kilkunastu, a w większych akwariach nawet kilkudziesięciu osobników.
Jak masz naprawdę ogromne akwarium i nie masz tam dużych ryb, no to warto nawet do takiego akwarium wpuścić kilkaset takich rybek. Im większa grupa bystrzyka amandy, tym ciekawsze zachowania możemy obserwować. Od razu mówię, to nie jest ryba typowo ławicowa. Ryby te nie zawsze pływają w idealnej ławicy. Tutaj taki mały tip, który możecie wykorzystać. Jeżeli ryby nie chcą pływać w ścisłej ławicy, warto wprowadzić tam większą rybę, ale oczywiście łagodną. Wtedy po prostu naturalnie zbijają się w ścisłą ławicę. A tymczasem zachowanie bystrzyka amandy jest nieco inne. Rozprasza się wśród roślin, by następnie nagle zebrać się razem i przemieszczać się w jednym kierunku. I właśnie ten naturalny ruch dużej grupy sprawia, że bystrzyk amandy tak dobrze pasuje do aquascapingu, do zrobienia zdjęcia końcowego. Strefą akwarium, którą najczęściej zajmuje bystrzyk, jest środkowa część zbiornika, ale może również przemieszczać się w dół lub w górę. Najlepszy efekt uzyskamy wtedy, kiedy z jednej strony zapewnimy mu gęstą roślinność i kryjówki, z drugiej strony pozostawimy nieco otwartej przestrzeni do pływania. Pod względem charakteru jest to naprawdę bardzo spokojna rybka, więc nie musimy się obawiać z jej strony agresji w stosunku do innych mieszkańców akwarium. Jest niewielka i przy tym też nie wykazuje zachowań terytorialnych. Trzeba jednak pamiętać, że jej największym problemem może być właśnie rozmiar. Dorosły skalar, jakaś większa ryba z pielęgnicowatych czy inna duża ryba może potraktować 2-centymetrowego bystrzyka amandy jako potencjalny pokarm. Dlatego w tak zwanym akwarium ogólnym najlepiej łączyć go z małymi i spokojnymi gatunkami ryb. Najlepiej do bystrzyka amandy dobrać jakieś ryby z tego samego biotopu, jakieś kiryski, otoski czy inne małe kąsaczowate. Można również trzymać go w akwarium z krewetkami, ale tutaj trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dorosłe krewetki zwykle nie stanowią problemu. Uwierzcie mi, będą żyły w pełnej harmonii z bystrzykiem amandy. Natomiast świeżo wyklute młode mogą być zjadane przez praktycznie każdą małą rybę, w tym też przez bystrzyki. Jakby to powiedzieć, ryby nie są zbyt inteligentnymi zwierzętami, więc wszystko, co się rusza, co się przemieszcza, potencjalnie traktują jako pokarm, więc łapią i zjadają. I pewnie teraz wszyscy zastanawiają się, jakie akwarium będzie dla nich odpowiednie. I tutaj często niestety pojawia się błąd początkujących akwarystów. To, że ryba ma tylko 2 cm długości, nie oznacza, że powinniśmy ją trzymać w słoiku. Dla niewielkiej grupy tych ryb rozsądnym rozwiązaniem będzie akwarium około 45-60 litrów, najlepiej o długości przynajmniej 60 cm. Długość zbiornika ma znaczenie, ponieważ daje rybom więcej miejsca do naturalnych zachowań. Oczywiście możemy trzymać bystrzyki amandy również we większych akwariach i właśnie tam często wyglądają najlepiej. Kilkadziesiąt lub nawet kilkaset czerwonych ryb przemieszczających się pomiędzy dużą ilością roślin może stworzyć naprawdę spektakularny efekt. W aranżacji akwarium dla bystrzyka amandy świetnie sprawdzają się oczywiście korzenie, drobne rośliny, mchy i rośliny łodygowe. Bardzo dobrze wyglądają również rośliny pływające, które częściowo zacieniają powierzchnię wody. Nie musimy jednak tworzyć idealnego biotopu Ameryki Południowej. Bystrzyk amandy bardzo dobrze odnajdzie się również w typowym akwarium roślinnym. Najważniejsze jest stworzenie struktury akwarium, w której ryby mają zarówno miejsca osłonięte, zarośnięte roślinami, jak i otwartą przestrzeń do pływania. Do takiego akwarium możemy również dodać liście ketapangu lub inne liście, które nadają się do akwarium.
Rozkładająca się materia organiczna jest w naturalnych siedliskach źródłem mikroorganizmów i tworzy dodatkowe kryjówki. No dobrze, teraz pozwólcie, że przejdziemy do karmienia, bo tutaj wielkość ryb ponownie ma ogromne znaczenie. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, bystrzyk Amandy jest mikrodrapieżnikiem. W naturze żywi się m.in. drobnymi bezkręgowcami i zooplanktonem. W akwarium bardzo dobrze przyjmuje wysokiej jakości mikrogranulaty, drobne płatki oraz pokarmy mrożone i żywe. Świetnie sprawdzą się oczliki, rozwielitki czy świeżo wykluta artemia. Najważniejsze jest jednak to, żeby pokarm był naprawdę dobrej jakości. Oczywiście też musimy pamiętać, że to niewielka rybka, dlatego duże porcje pokarmów po prostu nie będą zjadane od razu, będą opadać na dno i wtedy będą gniły i psuć wodę. Dlatego należy dostosować wielkość pokarmu do rozmiarów ryby. I tutaj powiem, że nie tylko chodzi o bystrzyka Amandy, ale też na przykład o skalary, dyskowce itd. Należy dostosować wielkość pokarmu do wielkości ryby. Jeżeli jest duży skalar, powinien zjeść duży kawałek jedzenia. No i oczywiście odwrotnie. Pamiętajmy, że naprawdę dobrej jakości różnorodny pokarm zachęca ryby też do tarła. A skoro mowa o rozmnażaniu, bystrzyk Amandy może rozmnożyć się w akwarium, choć odchowanie większej liczby młodych wymaga już trochę więcej pracy od nas. Jest to ryba, która rozrzuca ikrę po całym akwarium. Samica nie buduje gniazda, nie opiekuje się potomstwem. Ikra trafia pomiędzy rośliny lub inne elementy wystroju naszego akwarium, a dorosłe ryby później mogą zjeść taką ikrę. Dlatego jeśli chcemy odchować młode w większej ilości, najlepiej przygotować osobny zbiornik tarliskowy. Najlepiej w takim przypadku wykorzystać drobne rośliny, mech lub specjalną kratkę, przez którą ikra przedostanie się w miejsce niedostępne dla dorosłych ryb. Do tarła oczywiście musimy przygotować miękką, lekko kwaśną wodę o temperaturze najlepiej 26-28 stopni. Po tarle oczywiście ryby dorosłe najlepiej odłowić i przełożyć je do akwarium ogólnego. Larwy, w zależności od panującej temperatury w akwarium, wykluwają się jednak stosunkowo szybko. W cieplejszych warunkach nawet po 24 godzinach. W zimniejszych zaś nieco później do 36 godzin. Przeważnie jak jest mała rybka, to narybek tej rybki też jest niewielki. I tutaj znowu należy dobrać odpowiednią gradację pokarmu. Na początku sprawdzają się organizmy takie jak pierwotniaki czy specjalne pokarmy dla narybku, które można kupić w dobrych sklepach zoologicznych. Gdy młode rybki podrosną, można przejść m.in. na świeżo wyklutą artemię. Ciekawa jest również sama historia tego gatunku. Mimo że bystrzyk Amandy jest dzisiaj bardzo popularny w akwarystyce, nauka zna go dopiero od 1987 roku. Przyznacie, że naprawdę krótko. A to z kolei jest przykład tego, jak ogromna jest różnorodność niewielkich ryb Ameryki Południowej. Pewnie i nawet w dzisiejszych czasach jeszcze coś by się tam nowego odkryło. Bystrzyk Amandy jest naprawdę niewielkich rozmiarów i właśnie to jednocześnie jego największa zaleta i największe ograniczenie. Możemy stworzyć dużą, efektowną grupę ryb bez konieczności posiadania ogromnego akwarium, ale musimy odpowiednio dobrać współmieszkańców i zadbać o właściwy sposób karmienia. Bystrzyk Amandy nie potrzebuje skomplikowanego akwarium. Potrzebuje przede wszystkim stabilnej wody, też odpowiedniej grupy współbratyńców, spokojnego towarzystwa, roślin, pokarmu dostosowanego do jego rozmiaru. Jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki, otrzymamy przepiękną, ale niewielką rybkę o dużym efekcie wizualnym. Jeśli macie bystrzyka Amandy w swoim akwarium, napiszcie koniecznie, jak duża liczba tych ryb pływa w Twoim akwarium.
Zachęcam Was do komentowania moich filmów, bo właśnie w komentarzach możemy dzielić się własnymi doświadczeniami, wiedzą i spostrzeżeniami. Dzięki temu nie tylko oglądamy filmy, ale wspólnie tworzymy społeczność akwarystów, w której każdy może dorzucić coś od siebie i pomóc innym rozwijać swoje hobby. Już od września startujemy nowy sezon na kanale Aquascaping TV. Będą konkursy, będzie ciekawie, będzie jeszcze więcej informacji. A już za tydzień o godzinie 12 zapraszam Was na kolejny odcinek o rybach. Tym razem będzie film z hodowli dyskowców. Zapraszam. Powodzenia, akwaryści!